Coś, co w braciach Karamazow Dostojewskiego jest bardzo ujmujące, to humor. Dostojewski wręcz przypomina nieco Bareję i wydaje mi się, że możliwe, że coś, co śmiało możemy nazwać bareizm, jest cechą wspólną może dla wszystkich Słowian, czy Rosjan, czy Polaków. Na początku braci Karamazow strasznie mi się podoba ironia, żeby nie powiedzieć już pogarda, ale humorystyczna pogarda, z jaką Dostojewski traktuje nowoczesnych, oświeconych, liberalnych arystokratów rosyjskich, którzy, a jakże, mają bardzo ważne rzeczy do robienia. Na przykład muszą jechać za granicę, żeby brać udział w rewolucji 1848 roku, bądź też są zajęci wyzwoleniem kobiety i różnymi innymi dziełami tego typu, ale w międzyczasie jakoś tak się składa, że kompletnie zaniedbują swoich dzieci, aż do tego stopnia, że w przypadku Fiodora nawet zapomina, że ma te dzieci. I oczywiście co oni tak naprawdę robią, ci oświeceni, liberalni arystokraci, rewolucjoniści, nowocześni? Oni grzeszą. Oni najzwyczajniej na świecie grzeszą. Grzeszą tak samo brzydko, jak byle pospolity chłop pańszczyźniany, tyle że oni to robią zupełnie nieświadomie. Bo jeżeli oczywiście zerkniemy na przykład prostych kobiet udających się na pielgrzymce do starca Zosimy, to w przypadku tych prostych kobiet u niektórych z nich nie ma złudzeń co do tego, że zgrzeszyły. I one są w stanie nie dosyć, że zdać sobie sprawę z tego, iż popełnili nieraz bardzo ciężki grzech, chociażby morderstwa, ale szczerze żałują. I jak to starzec Zosima słusznie zauważa, w oczach Pana Boga taki jeden prosty grzesznik, szczerze żałujący swoje przewinienia, jest kochany bardziej aniżeli 10 cnotliwych. Natomiast co to jest w inteligencji i wykształceniu, co sprawia, że człowiek czuje się ponad grzechem, ponad sumieniem, ponad dobrem i złem? Myślę, że to pytanie stawia Dostojewski za pośrednictwem tych swoich postaci i poniekąd widzimy odpowiedź na to pytanie w postaci Aljoszy, Aleksji. Dlatego, że Aleksij jest owszem bardzo inteligentnym i obiecującym młodym człowiekiem i rzeczywiście nawet narrator tajemniczy wskazuje, że gdyby zamiast pójść do klasztoru postanowił pójść na studia, to kto wie, czy by mu się nie odmieniło, czy ten poryw
powołania klasztornego nie okazałby się po prostu pewnym etapem młodego człowieka, który jeszcze nie zrozumiał swoje prawdziwe powołanie, ale Aljosze zdaje się dowodzić, że jest pewien rodzaj inteligencji, takiej najwyższej, która nie potrzebuje studiów. I tu nie chodzi o jakiegoś samouka, geniusza. Tu chodzi o miłość, bo Aljosza po prostu kocha ludzi. Nawet ten piękny opis, że to nie mistycyzm i to nie fanatyzm popchnęły go do tego, aby pójść do klasztoru, lecz miłość wobec człowieka. I to Dostojewski tu używa zwrot w języku rosyjskim, który się pojawia w modłach prawosławnych. Kochający człowieka. Zwrot, który odnosi się do samego Chrystusa. No i oczywiście też święty głupiec, jak to Rosjanie mówią. I to jest taki typ inteligenta, który, jego inteligencja jest na tyle duża, że on od razu trafił w sedno. Że on już od razu wie, o co chodzi. Nie musi przejść tę drogę bolesną, pełną męki, jaką zdaje się rozpoczynać jego brat Iwan, który również posiada ponadprzeciętną inteligencję, ale no zdaje się, że właśnie przez to będzie miał kłopoty. Natomiast ja oczywiście tutaj śmieję się z dosyć tragicznych wydarzeń, ale w sumie na tym polega bareizm Dostojewskiego, bo oto mamy dosyć podłych ludzi i dosyć podłych zachowań wobec dzieci, ale bufoneria grzechu, to znaczy właśnie dlatego bracia Karamazow chyba mimo ciężaru zła w nim opisanego jest powieścią arcyradosną, bo Dostojewski jest takim pisarzem, który okazuje śmieszność grzechu. No i tak naprawdę początek tej książki jest jednym wielkim pytaniem stawionym oświeconym, liberalnym inteligentom, bo niczym nie wyróżniają się od tych chłopów pańszczyźnianych, poza tym, że chłop pańszczyźniany, przynajmniej kiedy popełnia grzech ciężki, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, a ci, oni nawet tego nie widzą, bo są tak zajęci zbawieniem świata. Doskonałym przykładem, i może na tym skończymy, jest pierwsza żona Fiodora, która popełnia samobójstwo. Grzech bardzo ciężki, a do tego oczywiście nieodwracalnie tragiczne. I dlaczego ona to robi? Ano pół biedy, gdyby to jeszcze zrobiła z jakiejś rozpaczy chwilowej, ale ona to robi dlatego, że chce być taka jak Ofelia u Szekspira i znajduje taki bardzo romantycznie wyglądający klif, który zdaje się doskonale się nadawać do popełnienia samobójstwa. No i proszę bardzo, tym zabawnym, acz tragicznym przykładem kończymy nasz mały wstęp do świata braci Karamazow Dostojewskiego.